Mam sygnał, że się nagrywa. Zaczynamy. Witam Państwa na kolejnej sesji Rady Miasta Lubartów. Jesteśmy w punkcie pierwszym, otwarcie sesji. Zanim przejdę do porządku obrad, do punktu drugiego, chciałbym Państwu tutaj odczytać 3 oświadczenia. Proszę Państwa, 2 będą krótkie, 1 nieco dłuższe. Pierwsze. Wczoraj telefonicznie zgłosiła się do mnie jedna z lokalnych redakcji i postawiła 3 pytania, które za chwilę Państwu przeczytam wraz z odpowiedzią, którą udzieliłem. Przed chwilą wysłałem maila do tej redakcji. Pytanie pierwsze brzmiało: czy wystawił Pan delegację radnym, którzy jadą do Suwałk na wycieczkę? Na wycieczkę nie wystawiałem żadnych deklaracji, natomiast informuję, i to jest odpowiedź, informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania mandatu radnego i związanych z tym wyjazdów służbowych wystawiłem delegację radnym do zakładu Scena Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Na jakich warunkach jadą osoby, które radnymi nie są? No więc tutaj odpowiedź jest krótka. Pytanie proszę zadać członkom delegacji, którzy nie są radnymi. Pytanie trzecie. Czy Scena konsultowała z Panem, to jest brzmienie oryginalne redakcji, brzmienie tych pytań. Czy Scena konsultowała z Panem, kto pokryje koszty owych wyjazdów? Odpowiedź. Scena Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie konsultowała ze mną tego tematu. I pytanie czwarte. Czy miał Pan udział w procesie decyzyjnym, kto z radnych oraz osób nie będących radnymi pojedzie na wycieczkę, a kto nie? I moja odpowiedź. Radny Artur Kuśmierzak zadbał o to, aby w składzie delegacji znaleźli się reprezentanci wszystkich klubów radnych Rady Miasta Lubartów. Z tym, że dzisiaj dowiedziałem się, że jeden z radnych zrezygnował z powodów osobistych i nikt w jego zastępstwie nie jedzie, choć szkoda, bo w ten sposób nie będziemy mieli pełnej reprezentacji. I to jest w temacie odpowiedzi na pytania jednej z naszych lokalnych redakcji. Drugi temat, proszę Państwa, to wpłynęło do mnie pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, datowane na dzień 20 lutego 2025 roku. Zostało ono podpisane przez pana prezesa Jacka Tomasiaka i jego zastępcę prezesa Tomasza Grzeszczaka. Było to pismo w sprawie sporu między spółdzielnią a mieszkańcem, który pełni funkcję radnego Rady Miasta. Pismo zakończone jest listą zatytułowaną do wiadomości, na której figurują nazwiska członków Rady Miasta. Zapytałem kilkoro radnych, czy również otrzymali wspomniane pismo. Odpowiedź była negatywna, nikt więcej poza mną tego pisma nie otrzymał. W związku z tym, że miałem okazję poznać pana prezesa Tomasiaka i jego szczególny sposób działania, gdy pełnił funkcję radnego Rady Miasta, przez domniemanie być może mylnie założyłem, że autor, zamieszczając listę radnych w części do wiadomości, sugeruje mi dystrybucję pisma w spółdzielni wśród radnych. Otóż, proszę Państwa, po pierwsze, czynność dystrybucji pisma w dowolnej sprawie wśród adresatów ciąży na autorze. Druga rzecz to Rada Miasta jest organem niezależnym od Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Trzecia. Pismo dotyczy sporu spółdzielni z mieszkańcem, z osobą fizyczną. Po czwarte, pismo zawiera prywatne dane osoby będącej w sporze. I na koniec, po piąte, osoba nieuprawniona, w tym przypadku przewodniczący Rady Miasta, dystrybuując pismo tego rodzaju, naraża się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Wobec powyższego ograniczam się w tym temacie do poinformowania Państwa, Rady Miasta Lubartów, o zaistniałym fakcie, a zainteresowanych szczegółami odsyłam do panów Tomasiaka i Grzeszczaka. No i teraz najdłuższe, ale chyba najprzyjemniejsze, wydaje mi się. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu bardzo podziękować za dotychczasową współpracę i od pewnego czasu obserwuję istotną poprawę jakości naszych obrad. Coraz częściej trzymamy się tematu dyskusji, coraz mniej erystyki w wystąpieniach, co bardzo mnie cieszy.
choć powoli, to jednak zbliżamy się do mojej wizji merytorycznego przebiegu sesji i skupieniu się na sprawach mieszkańców oraz miasta. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Państwu za to dziękuję. Tak? Dzięki tej ewolucji jakości obrad w pozytywnym kierunku uznałem, że nadszedł czas na kolejny krok. Otóż niesieni emocjami w dyskusji zapominamy czasami o narzędziach pomocnych w wykonywaniu mandatu. Skutkiem tego jest dryfowanie dyskusji na manowce wszystkich możliwych, rzeczywistych i urojonych tematów. To zaś sprawia, że umyka nam główny temat, wątek i cel. Na szczęście z pomocą przychodzi nam statut miasta, który definiuje 3 stałe punkty zwyczajnej sesji Rady Miasta. Punkty bardzo, moim zdaniem, atrakcyjne z perspektywy radnych, a są nimi: sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, informacja burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach, to jest istotne. No i trzecie, wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty. I właśnie w punkcie wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty ustawa o samorządzie w artykule 24 ust. 3 do 5 mówi, że w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta, w naszym przypadku do burmistrza. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapisy też mówią o tym, że zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym, a przepis ustępu 4, czyli dotyczącego interpelacji, zdanie drugie stosuje się odpowiednio. A zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby Państwo odczytali w tym punkcie swoje zapytania i interpelacje w formie wniosku, oświadczenia lub komunikatu. Ponadto mogą je Państwo złożyć na piśmie zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie w brzmieniu: interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi, w naszym przypadku burmistrzowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż, tu ważne, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. W tym trybie zyskujecie Państwo pewność otrzymania odpowiedzi. Kolejny punkt to informacja burmistrza o złożonych zapytaniach, interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach. To słuchajcie uważnie, bo to jest bardzo ciekawy punkt. Bardzo duży potencjał tutaj jest z perspektywy pracy radnego i potem rozliczenia się przed wyborcami. W tym punkcie burmistrz udziela odpowiedzi na złożone przez Państwa na piśmie zapytania i interpelacje, a na dodatek publikuje je w BIP-ie, taki ma obowiązek. Zgodnie z artykułem 24 ust. 7 ustawy o samorządzie w brzmieniu: treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości przez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Widzicie Państwo, to jest prosty mechanizm uzyskania udokumentowanego potwierdzenia aktywności radnego. Czyż nie? I ostatni punkt, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Wcześniej opisane narzędzia i miejsca ich użycia podczas sesji pozwala nam dokonać optymalizacji dyskusji poświęconego na nią czasu. Bez przeszkód możemy w tym punkcie, czyli sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie sesyjnym, skupić się na dokonanej działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym potwierdzonej wydanymi zarządzeniami. Artykuł 19 ust. 2 powiada nam w pierwszym zdaniu, że zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenia obrad Rady, a paragraf 30 ust. 1 naszego statutu mówi, że przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień oraz innych osób uczestniczących, wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. I tu, proszę Państwa, wobec nadanych mi ustawą i statutem prerogatyw postanowiłem wdrożyć wspomnianą optymalizację. Dlatego od dziś każda próba dyskusji w tym punkcie, czyli sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym,
Każda próba dyskusji w tym punkcie porządku obrad na temat inny niż przedmiot zarządzenia burmistrza wydanego w okresie międzysesyjnym będzie przeze mnie neutralizowana zgodnie z zapisem 30 ust. 3 Statutu Miasta w brzmieniu: jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu prawo głosu. Dziękuję za uwagę i życzę owocnych obrad. Dziękuję. Dobrze. Przejdźmy do punktu drugiego. Jest nim przedstawienie porządku obrad. Czy odczytać porządek obrad, jak Państwo sobie życzą? To nie czytamy porządku, tak? Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi lub zmiany do porządku? Przeczytać? Dobrze, to czytamy. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, mamy za sobą, a punkt drugi, przedstawienie porządku. No ale cóż, radni sobie życzą. Przeczytam, co nam wadzi. Przecież słuchajcie Państwo, no, część radnych życzy sobie przeczytania. Nie widzę powodu, dla którego miałbym tego nie odczytać. Myślę, że się nie spocę. Dobrze. Otwarcie sesji. Punkt pierwszy. Drugi. Przedstawienie porządku obrad. Trzeci. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Lubartów za rok 2024. Punkt piąty. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie. I tutaj mamy podpunkt pierwszy. Przyjęcie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i pomocy osobom doznającym przemocy domowej w mieście Lubartów na lata 2025-2030. Podpunkt drugi. Przyjęcie programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów dla Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi opieki na odległość w roku 2025. W podpunkcie trzecim mamy określenie szczegółowych warunków przyznawania płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonywania. W podpunkcie czwartym mamy określenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubartów na rok 2025. Podpunkt piąty. Przyjęcie do realizacji w 2025 roku zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy miasta Lubartów. Podpunkt szósty. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podpunkt siódmy. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 228/12 położonej na targowisku miejskim przy ulicy Kościuszki w Lubartowie w obrębie 7 Śródmieście z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat. Podpunkt ósmy. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 122 położonej przy ulicy Gazowej na terenie gminy Lubartów na czas oznaczony do 3 lat. Podpunkt 9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 239/4 położonej przy ulicy Leśnej w Lubartowie w obrębie 1 Wincentów z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat. Podpunkt 10. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 338 obręb 8 za fabryką. Podpunkt 11. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2025 rok. Punkt 6 naszego porządku obrad to sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta Lubartów za 2024 rok. Punkt 7. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w przedszkolu miejskim nr 5 w Lubartowie. Punkt 8. Informacja burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach. Punkt 9. Przyjęcie protokołu z obrad 9 sesji Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2025 roku. Punkt 10. Wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty. Punkt 11. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zmiany do tego porządku obrad?
Nie widzę. A zatem procedujemy w ustalonym porządku. Przechodzimy do punktu 3, czyli sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. W dyskusji proszę pamiętać tylko o tym, co powiedziałem przed chwilą. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mieszkańcy, goście, współpracownicy, lokalne media. Sprawozdanie z pracy burmistrza miasta Lubartów chciałbym podzielić na dwie części, tak jak ostatnio to bywało, część związana z zarządzeniami i z tymi rzeczami, które realizowaliśmy, czy realizujemy dalej w tym czasie, związane z naszą pracą w okresie międzysesyjnym od 27 stycznia do 7 marca 2025 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 10 zarządzeń dotyczących budżetu miasta oraz zarządzeń okołobudżetowych, 6 zarządzeń dotyczących realizacji w 2025 roku z budżetu miasta zadań publicznych, w tym 2 zarządzenia w zakresie zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubartowa na lata 2023-2025. W tym zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej oraz zarządzenie w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji. 2 zarządzenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki i nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, w tym zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej oraz zarządzenie w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji. 2 zarządzenia w zakresie promocji miasta Lubartów, w tym zarządzenie w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego i zarządzenie w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji. 3 zarządzenia dotyczące powołania zespołów do spraw realizacji projektu pod nazwą przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej, realizacja projektu pod nazwą zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w Lubartowie oraz opracowania planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy miasta Lubartów. 4 zarządzenia dotyczące udzielenia upoważnień naczelnikowi Wydziału Oświaty do zatwierdzania poprawnie sporządzonych rocznych rozliczeń z wykonywania dotacji przez niepubliczne podmioty oświatowe, naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzania wyborów, naczelnikowi Wydziału Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa do załatwiania spraw w zakresie administracji publicznej objętych właściwością wydziału. Zastępcy naczelnika Wydziału Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej objętych właściwością podczas nieobecności naczelnika wydziału. Ponadto wydałem zarządzenie w sprawie przekazania sprzętu elektronicznego do przedszkoli prowadzonych przez gminę miasta Lubartów, wyznaczenia przedstawiciela do zastępowania dyrektora przedszkola miejskiego nr 2 w Lubartowie podczas jego nieobecności. Zarządzenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych na obszarze miasta Lubartów w 2025 roku i powierzenia naczelnikowi Wydziału Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa obowiązków związanych z wystawianiem i zatwierdzaniem dokumentów finansowo-księgowych w zakresie gospodarowania nieruchomościami i geodezji. Jeżeli chodzi o szczegółowe informacje dotyczące zarządzeń w kwestii gospodarki mieniem gminy miasta Lubartów, wydałem zarządzenie nr 9 na 2006 na 2025, udostępniając odpłatnie na rzecz firmy Interduo części nieruchomości i tu jest kilka działek, 209 na 2, 208 na 6, 207 na 6, 182 na 7, 206 na 4, 205 na 4, 177 na 2, na 15, na 18, na 21, na 24 w celu budowy doziemnego przyłącza światłowodowego. Takich zarządzeń było 3, więc jeszcze 2. Zarządzenie numer 227 na 2025 oddałem dzierżawę w trybie bezprzetargowym część działki numer 195 łamane na 2 położonej w ulicy Rynek 1 w Lubartowie na rzecz pana Tomasza Pciona, prowadzącego działalność gospodarczą z przeznaczeniem na lokalizację letniego ogródka gastronomicznego. Zarządzenie nr 228 na 2025 postanowiłem nabyć nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntu jako działka 51
o powierzchni 31 arów położoną w Lubartowie w obrębie Łąki nad Wieprzem. To jeżeli chodzi o zarządzenia z rozbiciem na nieruchomości, na majątek szczegółowo. Jeżeli chodzi o bieżące sprawy, które odbywały się w okresie międzysesyjnym związane z bieżącą funkcjonowaniem urzędu, prowadzimy inwestycje, jak Państwo widzą, radni, między innymi 3 maja kończymy inwestycję związaną z projektem Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów. Kończą się prace na ulicy 3 Maja właśnie, są wykonywane ostatnie jakieś poprawki, nanoszone są oznaczenia poziome na tych ulicach. Ogłosiliśmy i podpisaliśmy umowy na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminy miasta Lubartów w 2025 roku, jak również ogłosiliśmy postępowanie na budowę parkingu Park and Ride przy ulicy Szaniawskiego w Lubartowie w ramach projektu Mobilny Love, jak również ogłoszone zostało postępowanie na budowę przyszkolnej hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy drugim liceum ogólnokształcącym w Lubartowie w formie zaprojektuj, wybuduj, więc to postępowanie działa, funkcjonuje, jest ogłoszone, czekamy na oferty, liczymy, że one spłyną i będziemy mogli podpisywać umowę i realizować to potrzebne przedsięwzięcie. Dodatkowo dużo innych postępowań przetargowych, drobniejszych, między innymi na inspektorów nadzoru w poszczególnych naszych inwestycjach, które prowadzimy w mieście, takich jak na przykład droga za BP jest realizowana, jak Państwo pewnie zauważyli, sala sportowa przy ulicy Szkolnej, toczą się prace instalacyjne wewnątrz obiektu. Czekamy na lepszą pogodę, stałą pogodę, więc za chwilę pewnie będziemy widzieli, jak jest budynek ocieplany. No i tak jak powiedziałem, ogłosiliśmy postępowanie salę gimnastyczną przy drugim liceum ogólnokształcącym. Wierzymy głęboko, że oferty spłyną i będziemy mogli wybierać te oferty i realizować. To na tyle, jeżeli będą pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszam do dyskusji. Nie widzę chętnych. Przechodzimy do punktu... proszę bardzo, zapraszam Pana. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, drogie media. Ja mam takie pytanie, bo w okresie międzysesyjnym mieliśmy spotkanie z mieszkańcami odnośnie powstawania planu ogólnego. Wiemy, że do dnia 11 można było składać wnioski tutaj do urzędu i mam pytanie, nie wiem, czy Pan Burmistrz odpowie, czy Pani Naczelnik, ile takich wniosków wpłynęło i czego one dotyczyły. Dziękuję. Pani Naczelnik odpowie, tak? Świetnie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak w tym okresie odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Dotyczyło ono zmian w części tekstowej planu miejscowego, a nie planu ogólnego. Taka drobna uwaga. W sumie do 11 marca można było składać uwagi do tego projektu zmian planu i we wskazanym terminie w sumie wpłynęło 547 uwag. Dotyczyły one oczywiście zmian w tych zapisach, między innymi dotyczące zakazu budowy spalarni odpadów. To wszystko. Chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę na to, że to, co Pani Naczelnik przed chwilą powiedziała, to samo powiedziała nam na Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, więc zachęcam radnych, nie tylko członków komisji, którzy mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach komisji, natomiast innych radnych zainteresowanych poszczególnymi tematami do brania udziału, tak jak ja to czynię, przez całą kadencję. Pan burmistrz chciałby coś dodać, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, drodzy mieszkańcy, żeby uprzedzić tysiące pytań, to co na konsultacjach
było powiedziane kilkukrotnie, mimo że różnie to, w różne kierunki szła ta dyskusja, miasto Lubartów również złożyło taki wniosek, więc myślę, że jest dowód na piśmie i też jasno się określiliśmy w tym zakresie, więc przystępujemy do oceny tych wniosków i realizujemy dalej te wszystkie nasze działania związane z częścią opisową planu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panią Elżbietę Michał. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Media. Ja chciałabym wrócić do ostatniej sesji i zapytać, bo na ostatniej sesji dyskutowaliśmy o segregacji śmieci, segregacji odpadów i był poruszany temat, w jaki sposób będą odbierane tekstylia. Panowie burmistrzowie zobowiązali się wówczas, że wypracują jakieś propozycje dla mieszkańców miasta Lubartowa. W związku z tym mam pytanie, w jaki sposób będą odbierane odpady od mieszkańców nie nadające się do powtórnego użytku? Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, to się kwalifikuje na zapytanie radnego i proszę takie zapytanie złożyć. Nie jest to działanie w okresie międzysesyjnym, nie jest przedmiotem żadnego zarządzenia burmistrza, więc bądźmy konsekwentni. Panie burmistrzu, nie udzielę Panu głosu, wybaczy Pan. Proszę bardzo, jakieś pytania jeszcze? Pan Piotr Kosek, proszę bardzo. Trzymajmy się tematu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, to jest Pana interpretacja, o co możemy pytać albo nie, że tylko zarządzenia burmistrza, a oprócz zarządzeń burmistrz nic nie robi. Otóż na pewno robi. Mamy prawo pytać o to, co zrobił burmistrz, czego nie zrobił, co mógłby zrobić. To jest Pana interpretacja. Niech Pan się trzyma swojej interpretacji, my się będziemy trzymać swojej. Dziękuję. Proszę Pana, posiedzenie prowadzę ja, a w zasadzie nie jako Tomasz Krówczyński, tylko przewodniczący Rady Miasta i mam określone uprawnienia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jak interpretuję to, co tutaj Pan mi zarzuca, to jest moje prawo jako przewodniczącego. Po prostu wykonuję swoje zadanie. Tak jak wskazałem w swoim wcześniejszym oświadczeniu, dysponujecie Państwo jako radni odpowiednimi narzędziami, żeby te pytania zadać. Zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, bądź w obu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Więc nie ograniczam Państwu możliwości dostępu do informacji. Natomiast pilnuję porządku i będę się tego trzymał na sesji i sprawnym przebiegu sesji. Pan Sokół, proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja mam tylko takie pytanie, czy mógłbym dostać kopię tego wniosku, który Pan pokazał, bym chciał zobaczyć później już tam w czasie jakiejś tam przerwy treść tego wniosku, który Pan podpisał i złożył? No mówię w czasie przerwy, nie mówię, że teraz tam że możemy wyjść, zrobić ksero, żebym wiedział jakaś treść tego dokumentu i czy tam jest Pański podpis. Panie burmistrzu, ja mam propozycję, żeby Pan odczytał treść tego dokumentu i załatwimy sprawę. Wszyscy radni dowiedzą się, co jest tam napisane. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dobrze, oczywiście przeczytamy to, jak Państwo dobrze wiecie, burmistrz czy zarząd miasta, bo tak należy to uznać, wykonuje też swoje zadania różne, między innymi też składa wnioski. Nasz wniosek troszeczkę różni się od wniosków, które gremialnie do nas spływają, bo nasz wniosek w treści punktu tego 7.1, ale to nie znaczy, że jest nieprawidłowy. My ujęliśmy to tak, jak obiecaliśmy, powinniśmy ująć najprościej i treść punktu 7.1.
wykreślić z projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubardów, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w paragrafie 1 ustęp 2 punkt 2 zapisu od słów w cudzysłowie z wyjątkiem do słów w cudzysłowie ścieków. Tyle. Dziękuję. Czy to Państwa satysfakcjonuje? Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę nikogo do głosu. O, nikt? To zamykamy ten punkt w takim razie. Zamykam punkt 3. Przejdźmy do punktu 4. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Lubartów za rok 2024. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, pozwolę się przedstawić. Podinspektor Marek Włocian, pierwszy zastępca komendanta powiatowego Policji w Lubartowie. Od stycznia, ale przez długie lata jako naczelnik ruchu drogowego w Lubartowie jestem mieszkańcem Lubartowa. I tak, jeżeli chodzi o analizę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta, została szczegółowo przesłana do Urzędu Miasta. I tak z tej analizy tylko takie wybiórcze problemy poruszymy. Jeżeli chodzi o działanie Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, to naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Lubartowa. Zmniejszenie dynamiki przestępstw o charakterze kryminalnym, a także dbamy o zwiększenie jej wykrywalności. To, co jest najbardziej dla społeczeństwa widzialne i odczuwalne, dbamy, żeby kradzieży z włamaniem było mniej, kradzieży mienia, przestępstwa rozbójnicze, bójki, pobicia, uszkodzenia rzeczy, a to, co każdy widzi, obserwuje, żeby była zmniejszona liczba zdarzeń drogowych, w tym wypadków, tych najtragiczniejszych ze skutkiem śmiertelnym. Duży nacisk położyliśmy na odzyskanie skradzionego mienia, zabezpieczenie mienia na poczet przyszłych kar i zabezpieczenie majątków sprawców, ujawnienie przestępstw gospodarczych, narkotykowych. I tak, tabelarycznie jest przedstawiona właśnie struktura przestępstw kryminalnych. Porównanie 2003 roku do 2004. Zabójstw na terenie miasta nie odnotowaliśmy. Przestępstwa rozbójnicze na tym samym poziomie, czyli 2. Bójki, pobicia 1, spadek o 2. Kradzieże z włamaniem 3, spadek o 4. Uszczerbki na zdrowiu bez zmian, czyli 5. Duży wzrost nastąpił w kategorii kradzieże z 29 do 52, ale tutaj chciałbym zaznaczyć, że te główne kradzieże to są w takich sklepach wielopowierzchniowych, czyli Biedronki, markety. Przyjeżdżają grupy wyspecjalizowane, którzy tym się trudnią, żeby znaleźć sobie źródło dochodu, później te skradzione towary sprzedają. Także staramy się to wykrywać, żeby i odzyskiwać mienie. Zniszczenie mienia, spadek o 6 i duży wzrost jest w przestępstwach narkotykowych, ale tu jest też bardzo duża ujawnialność z 22 do 48, czyli narkotyki w mieście są i my staramy się je ujawniać i zdejmować z rynku, żeby nie trafiły do osób niepowołanych. I przestępstwa przeciwko rodzinie jest spadek z 42 do 3, czyli o 10 mniej. Jeżeli chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na terenie miasta odnotowaliśmy 5 wypadków drogowych. To, co jest najbardziej takie przyjazne, to nie odnotowaliśmy żadnej ofiary śmiertelnej. Odnotowaliśmy 5 wypadków i to są 2 wypadki na ulicy Słowackiego, 1 na Przemysłowej, na Szaniewskiego i na Lipowej.
taki najtragiczniejszy wypadek, no nieśmiertelny, ale osoba, która przechodziła przez przejście dla pieszych, wydawałoby się, że miejsce bezpieczne, które jest dla pieszych, została potrącona przez młodego kierującego. Już jest złożony wniosek o zatrzymanie jemu prawa jazdy. Dalsze efekty będą, już nie zależy od nas, tylko od sądu i prokuratury. I jeden wypadek na ulicy Lipowej, ale tu do tego doszła brawura, no i alkohol i narkotyki. Jeżeli chodzi o zagrożenie w ruchu drogowym, to takie najbardziej dni, które są zagrożone, to jest czwartek, sobota i niedziela i to jest na drugiej zmianie. Jeżeli chodzi o kolizje, czyli straty materialne, które odnotowaliśmy tylko straty w mieniu, takich kolizji na terenie miasta odnotowaliśmy 202. Jeżeli chodzi o ujawnialność kierujących pod działaniem alkoholu, zatrzymaliśmy 26 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, do tego 17 rowerzystów i jedna osoba, właśnie to co mówiłem na ulicy Lipowej, to była pod działaniem środków działających podobnie do alkoholu, czyli narkotyków. Też chciałbym podziękować, bo między innymi właśnie urządzenie, które kiedyś zostało zakupione przez Urząd Miasta w Lubartowie, jest to urządzenie, które naprawdę, jeżeli wynik na nim pokaże pozytywny, badanie krwi również wykazuje, że jest osoba w stanie pod działaniem środków działających podobnie do alkoholu, czyli narkotyków i takie wtedy właśnie dochodzenia czy prowadzone przestępstwa pozwolą nam na postawienie sprawcy zarzutu i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Jeszcze jest coś takiego utworzonego jak Krajowa Mapa Zagrożeń. Jest to narzędzie, które ma łatwiej dotrzeć do społeczeństwa, żeby mieszkańcy mogli zgłaszać nam, gdzie jest niebezpiecznie, jakie są problemy. Tam są określone kategorie. I tak, jeżeli chodzi o najczęściej zgłaszane kategorie na Krajowej Mapie Zagrożeń, to są kategorie przekraczania prędkości, drugie jest nieprawidłowe parkowanie, trzecie niewłaściwa infrastruktura drogowa, jeszcze spożywanie alkoholu. W sumie takich zgłoszeń w 2024 mieliśmy 744. Większość tych zgłoszeń jest potwierdzone, tak jak są zgłaszane przekraczania prędkości. Infrastruktura drogowa w mieście poprawia się, także nie ma problemu na przekroczyć prędkości. Jeżeli chodzi o nieprawidłowe parkowanie, widzimy, jak miasto jest zatłoczone. Praktycznie nie ma części miasta, gdzie nie byłoby problemu z tym parkowaniem. No i te kategorie są potwierdzane. Kategorie odnośnie nieprawidłowej infrastruktury drogowej, my jako policja mały wpływ mamy na to. Jest zarządca drogi, który mieszkańcy myślą, że jest zgłoszenie i my to od razu wyeliminujemy. Nie, na poprawę infrastruktury drogowej musi być opracowany projekt, tak, zabezpieczone pieniądze. Jest to proces długotrwały, ale my współpracując tutaj z Zarządem Dróg Powiatowych zgłaszamy problemy i ta współpraca układa się naprawdę na bardzo dobrym poziomie. W miarę możliwości te wszystkie nieprawidłowości są usuwane. Jeszcze duży nacisk również położyliśmy na spotkania profilaktyczne, żeby dotrzeć do młodzieży od tych najmniejszych klas, tak, czyli szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Ja w pewnym okresie czasu jako naczelnik ruchu drogowego starałem się dotrzeć do każdej szkoły, nie tylko w mieście, ale i w powiecie. Przedstawiałem taki film "Śmierć czai się na drodze".
żeby młodzieży uświadomić to, co może się zadziać z jednego, że tak powiem, nieprzemyślanego zachowania i jakie są z tego takie skutki tragiczne. Także odwiedzamy wszystkie szkoły tam, gdzie mamy zaproszenie, jak również osoby, które zajmują się tylko profilaktyką, docierają do szkół, nie odmawiamy żadnych spotkań profilaktycznych, żeby, ja mówię, kształtować to społeczeństwo już od tych najmłodszych lat. I chciałbym również podziękować tutaj panu przewodniczącemu, Radzie, panu burmistrzowi za wsparcie, jakie okazujecie nam w postaci materialnej, tak? Czyli środki na poprawę naszego właśnie działania, żebyśmy mogli na czas dojechać, mieć czym przede wszystkim dojechać, tak? I żeby na nasze podstawowe potrzeby, żebyśmy mogli pracować i działać. Także jeżeli są do mnie pytania, to bardzo proszę, postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo, panie komendancie. Otworzę dyskusję i wtedy może nam się pojawią jakieś pytania, jeśli to wszystko, co pan chciał nam tu opowiedzieć, tak? To proszę chwilę jeszcze zaczekać, tu w dyskusji być może jakieś pytania padną. Ktoś z państwa chciałby zadać pytanie w tym punkcie? Pan Przemysław Kural. Zapraszam pana. Pytanie będzie właśnie. Panie komendancie, zwrócę się od razu do pana. Cieszy mnie to, że nie było wypadków z udziałem rowerzystów, natomiast z tego, co ja obserwuję, i rowerzystów przejeżdżających po przejściach dla pieszych jest naprawdę bardzo dużo. Autentycznie kiedyś liczyłem na 50 rowerzystów, którzy mi przejechali przed Biedronką na Alejach Tysiąclecia. 2 osoby zeszły z roweru. Tam jest o tyle źle, że nie ma ciągu dla rowerów na ulicy Lubelskiej. W związku z tym jadą przed Biedronką po chodniku i wjeżdżają bez oglądania się w zasadzie na samochody, na przejście dla pieszych. To samo jest na ulicy Nowodworskiej, gdzie też nie ma ścieżki rowerowej, więc jadą rowery chodnikiem i potem, jeżeli jest skręt od Nowodworskiej w stronę Solbetu, przejeżdżają nagminnie po pasach. I kolejna jeszcze sprawa, jeśli chodzi o rowerzystów, te ścieżki rowerowe są z reguły jednokierunkowe. Natomiast bardzo wielu rowerzystów w ogóle nie zwraca uwagi na to, w którą stronę jest ten rower namalowany i bardzo często jeszcze wymachują i wygrażają osobom, które jadą na rowerze prawidłowo, a sami po prostu nie są w stanie wyminąć. W związku z tym chciałem się zapytać, jakiego typu działania państwo podejmujecie, żeby ten problem... Naprawdę się cieszę, że jeszcze nie doszło do wypadków, ale odpowiedzialność rowerzystów jest niewielka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan komendant też zechce udzielić odpowiedzi. Proszę bardzo. Panie radny, także jeżeli chodzi o działania, jakie podejmujemy, to wczoraj były prowadzone działania Bezpieczny Rowerzysta na terenie miasta i takie działania są powtarzane sukcesywnie. Jeżeli chodzi o przejeżdżanie przejść przez rowerzystów, jak najbardziej jest to wykroczenie, na które staramy się reagować. Zmiana przepisów, która weszła w życie dotycząca pieszych, tak samo chyba interpretują to i rowerzyści, że skoro pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, to samo interpretują to rowerzyści. Naprawdę te wykroczenia nie są nam obojętne, staramy się je, tak jak pan powiedział, tu nie potrzeba, nie wiadomo gdzie stawać, te wykroczenia same się ujawnią i jest ich bardzo dużo, ale naprawdę jeżeli chodzi o policjantów ruchu drogowego, z 158 jest 15, którzy wyjeżdżają na drogę do pełnienia służby, a mamy na terenie powiatu ponad 1000 km dróg, tak? Także staramy się być wszędzie. Wiadomo, że największy ruch jest na terenie miasta, ale
ja mówię, w miarę możliwości reagujemy i w szczególności dla tych osób młodszych, dla których już możemy stosować postępowanie mandatowe, nie ma z naszej strony pobłażania. Także starsze osoby możemy pouczyć, tak, zastosować środek oddziaływania wychowawczego. Dla młodszych osób czas na naukę, że tak powiem, już się skończył. Ktoś jak ma kartę rowerową, ma wiek 17 lat, no niestety musi ponieść te najuciążliwsze środki represji, czyli mandat. Dziękuję bardzo. Widzę, pani Krystyna Bajda chciałaby zabrać głos. Zapraszam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni goście i dziękuję serdecznie, zwrócę się tutaj do pana komendanta, dziękuję serdecznie w imieniu młodzieży, nauczycieli, mieszkańców za prowadzoną profilaktykę, bo rzeczywiście są oddelegowani policjanci i policjantki do szkół, prowadzą fantastyczne warsztaty profilaktyczne. To za to serdecznie dziękuję w imieniu, tak jak powiedziałam, nas wszystkich, jak również dziękuję za Stop oszustom. Fantastyczna właśnie też spotkania warsztatowe w naszym mieście, w Domu Kultury, w powiatowym też Domu Kultury odbywały się jak te spotkania właśnie z seniorami. I proszę tylko jeszcze o zwrócenie patroli policji w takie miejsca newralgiczne, gdzie się młodzież spotyka, bo nie będę tutaj wymieniać, ale wy znacie. I też chcę podziękować dzielnicowym, bo naprawdę dobrze nam się współpracuje z dzielnicowymi. Znają sytuację rodzin, więc tutaj jeśli chodzi o przemoc domową, o różne takie sytuacje trudne, problemowe, o pracę w zespole, tutaj też będzie zespół interdyscyplinarny, który też dobrze pracuje. Także dziękuję i proszę, żebyście kontynuowali to, co dobre, no i o te patrole policji, jeśli chodzi o młodzież. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu z tego co słyszałem, pytanie żadne nie padło, tylko podziękowania. No bo jest za co, panie komendancie. Pani Anna Furtak-Filip chciałaby zabrać głos. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, ja mam pytanie do Pana Komendanta, jeśli chodzi o problem narkotykowy w naszym mieście. Czy mógłby Pan troszeczkę więcej nam odpowiedzieć, bo jestem ciekawa, czy jest to wzrost spowodowany po prostu z większą wykrywalnością, czy pojawia się coraz więcej przestępców, czy tam osób, które sprzedają tego typu środki i jakich grup wiekowych to dotyczy. Pytam tutaj przede wszystkim pod kątem tego, że dosyć sporo się mówi o narkotykach w szkole, tak, o coraz młodszych osobach, które popadają w uzależnienie, więc będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Proszę bardzo, panie komendancie. Jeżeli chodzi o posiadanie substancji zabronionych, czyli narkotyki, to największy przedział właśnie jest to ta grupa szkolna, tak? Ale jeżeli chodzi o udostępnianie młodzieży, to są to już osoby starsze, które, że tak powiem, oni sami z tego nie korzystają, tylko czerpią korzyść z naiwności, że tak powiem, młodzieży, tak? Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, tego problemu na razie na terenie tutaj miasta nie zauważamy, ale jeżeli chodzi już o szkoły ponadgimnazjalne i oczywiście już osoby dorosłe, które pokończyły szkołę, to co zatrzymujemy w tamtym roku, w 2003, w ogóle na terenie powiatu, po środkach działających podobnie do alkoholu, czyli po narkotykach, zatrzymaliśmy takie 3 osoby. W tamtym roku było już tych osób 8.
jedna w mieście, tak, ale na terenie powiatu już tych osób było 8. Także jest to i to, ja mówię, głównie młodzież, czyli osoby szkoły ponadpodstawowe i młodzież, ja mówię, którzy już pracują, także zażywają i nawet nie mają tej świadomości, to też dla ciekawości mogę powiedzieć, po zapaleniu tak zwanej marihuany, jeżeli ją zapalimy i my taką osobę poddamy badaniu na tym urządzeniu, to od zapalenia przez 7 dni w ślinie będzie ten narkotyk jeszcze. Ona się będzie czuła naprawdę rewelacyjnie i nic się nie będzie jej działo, ona będzie kierowała samochodem. Pobierzemy jej krew i w krwi wtedy wyjdzie działanie narkotyku. Także do 7 dni po samym zapaleniu marihuany. A nie mowa, już nie chcę mówić o narkotykach twardych, tak, czyli amfetamina, którą byśmy zażyli. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę tu, jeszcze nie widzę. Widzę, że ktoś, pan Grzegorz Jaworski, zapraszam panie Grzegorz. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, mam dzisiaj okazję, a często bardzo mocno współpracujemy z Panem Komendantem, wcześniej Naczelnikiem Ruchu Drogowego, wręcz jesteśmy na ty i jesteśmy w Komisji Analizowania Wypadków Śmiertelnych, obydwaj, tak, na terenie miasta i powiatu. I chciałem tutaj Panu Markowi podziękować za taką bardzo merytoryczną, bardzo taką technicznie potrzebną współpracę. Praktycznie na terenie miasta, jak i powiatu nie moglibyśmy nic wykonać bez pomocy naszej tutaj policji powiatowej, miejskiej, ponieważ często nas pomagają w tym, żebyśmy coś zrobili na drodze, to koledzy jeżdżą koło nas, żebyśmy mogli to wykonać bezpiecznie i bez wypadku śmiertelnego. Także nasza współpraca jest bardzo taka zacieśniona, bardzo bliska i z tego miejsca i w tym momencie chciałbym bardzo tutaj komendantowi podziękować, ponieważ tak jak nam się układa współpraca, to życzyłbym sobie, żeby wszystkie jednostki, wszystkie różne instytucje tak współpracowały. Dlatego mamy wyniki, udaje nam się wiele rzeczy zrobić, to co pan komendant powiedział, zmiany, różne rzeczy na drogach, w oznakowaniu, to jest wykonanie przez zarządców dróg, a egzekwowanie przez policję. Także to jest bardzo ścisła współpraca. Myślę, że tutaj pan Radosław Stępiński by to potwierdził, gdyby był z nami, nie byłby chory. Bardzo panie komendancie dziękuję i cieszę się z tej współpracy, że to się tak nam przez cały czas układa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękujemy bardzo panie komendancie. Zamykam ten punkt. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5, którym jest rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie. I tu mamy punkt pierwszy. Jest to projekt uchwały przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i pomocy osobom doznającym przemocy domowej w mieście Lubartów na lata 2025-2030. Wprowadzi nas pani dyrektor, tak? Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, na wstępie wnoszę o przyjęcie autopoprawki w tytule projektu uchwały, gdzie jest w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i pomocy osobom doznającym przemocy domowej w mieście Lubartów na lata 2025-2030, a winno być w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w mieście Lubartów na lata 2025-2030 i analogicznie w paragrafie 1 przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i pomocy osobom doznającym przemocy domowej w mieście Lubartów na lata 2025-2030, a winno być przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w mieście Lubartów na lata 2025-2030. Szanowni Państwo, przemoc domowa jest jednym z poważniejszych zaburzeń życia społecznego i niesie ze sobą zawsze konsekwencje dla wszystkich osób uwikłanych w przemoc, zarówno dla osób, które tej przemocy doznają, świadków przemocy, jak również osób, które stosują przemoc. Przemoc jest zjawiskiem, które mimo podejmowanych w tym zakresie badań
nadal jest poza zasięgiem prowadzonych statystyk. Bardzo często niewłaściwie definiowana, umyka uważności osób, które zobowiązane są stać na straży bezpiecznych relacji, przez co nie jest rejestrowana. Zjawisko przemocy jest ściśle powiązane z innymi obszarami problemów społecznych i z tego powodu konieczne jest zawiązanie trwałych i skutecznych sojuszy wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się tą problematyką. Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej nakłada na samorządy obowiązek tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, między innymi poprzez opracowanie i realizację gminnych programów przeciwdziałania przemocy. Projekt naszego programu został przygotowany przez zespół interdyscyplinarny w Lubartowie, powołany przez burmistrza miasta Lubartów, w oparciu o założenia rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2030. Program wskazuje na 4 cele wyznaczające kierunek procesów prowadzących do efektywnych zmian w postrzeganiu zjawiska przemocy, które dotyczą ochrony i pomocy osobom doznającym przemocy, oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, profilaktyki i edukacji społecznej oraz podnoszenia kwalifikacji, kompetencji i umiejętności wszystkich służb zaangażowanych i zobowiązanych na mocy ustawy do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy. Program będzie podlegać monitoringowi i ewaluacji, a w miarę możliwości potrzeb wprowadzane będą korekty działań lub nowe rozwiązania wynikające bezpośrednio z dynamiki zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz doświadczeń jego realizatorów. Warto wiedzieć, że zachowania przemocowe nie zawsze są przestępstwem i nie zawsze łamią prawo karne, ale zawsze naruszają godność i dobra osobiste. Przemoc jest krzywdą dla drugiego człowieka, a rany, które pozostawia, często naznaczają na całe życie. Z tego powodu konieczne jest zbudowanie skutecznej opozycji wobec tego zjawiska. Pamiętajmy, że za przemoc zawsze odpowiedzialni są sprawcy, natomiast za przeciwdziałanie przemocy odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy. Z tego powodu proszę Wysoką Radę o przyjęcie programu, uznając, iż stanowić będzie on realną koncepcję życia bez przemocy dla naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Spraw Społecznych, zdaje się, prawda? To zapraszam Panią Przewodniczącą tej Komisji, Panią Krystynę Bajdę. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Przyjęliśmy jednogłośnie jako komisja pozytywnie, zaopiniowaliśmy projekt uchwały przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i pomocy osobom doznającym przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w mieście Lubartów na lata 2025-2030 oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Ja tutaj, korzystając, że jestem przy głosie, to chciałam serdecznie podziękować paniom dyrektorkom za pracę zespołu interdyscyplinarnego, bo też kilka lat pracowałam i w grupach pomocowych i w samym zespole. Jest to praca bardzo trudna, bardzo niewymierna, bardzo stresująca, wymagającej takiej wnikliwej kompetencji w rozwiązywaniu tak trudnego zjawiska, które szerzy się i wiem, że i szkoły jako pedagodzy, dyrekcja zakładają niebieskie karty i my jako Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych też zakładamy niebieskie karty, przybywa, także dziękuję za pracę w tym momencie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, ponieważ wiem, że żadna inna komisja nie opiniowała tego. Byłem na wszystkich. Nie widzę chętnych do... Tutaj? Inne komisje nie. Nie widzę chętnych. Proszę o przygotowanie głosowania. Zamykam dyskusję. Proszę o przygotowanie głosowania.
Pan Kusyk. Panie Piotrze, proszę o potwierdzenie, jeśli pan bierze udział w głosowaniu. Pan Gierach. O, mamy komplet. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i pomocy osobom doznającym przemocy domowej w mieście Lubardów na lata 2025-2030 wciska guzik zielony, kto jest przeciw czerwony, kto się wstrzymuje żółty. Uchwała została przyjęta 18 głosami za, przy 3 osobach nieobecnych. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do podpunktu drugiego, a jest nim przyjęcie programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów dla Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usług opieki na odległość w roku 2025 i wprowadzenie. Poproszę Panią Dyrektor Jadut. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Przedstawiony został Państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów dla Gminy Miasta Lubartów w zakresie świadczenia usługi opieki na odległość w roku 2025 rok. Jest to już po raz 4 rok, kiedy przystępujemy do realizacji tego programu. Gmina Miasta Lubartów jednak warunkiem realizacji tego programu jest przyjęcie uchwałą programu osłonowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz zapewnienie udziału środków z budżetu miasta w wysokości co najmniej 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Adresatami programu są seniorzy z terenu miasta Lubartów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Realizacja programu osłonowego obejmować będzie swoim zakresem moduł drugi, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów. Będzie on polegał przede wszystkim na wyposażeniu seniorów w opaski bezpieczeństwa, zapewnienie usługi i obsługi systemu opaski bezpieczeństwa oraz koordynacja i monitorowanie realizacji programu. Za koordynację, realizację, bieżący monitoring oraz sprawozdawczość programu odpowiedzialny będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały, aby można realizować przedstawiony Państwu program. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panią Przewodniczącą Krystynę Wajdę, żeby nam przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Komisja jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za przyjęła program osłonowego, Zaopiniowała program. Zaopiniowała projekt uchwały Korpus Wsparcia Seniorów dla Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi opieki na odległość w roku 2025. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Proszę o przygotowanie głosowania. Poszło. Proszę Państwa, z klubu Inicjatywa czekamy na Pana Piotra. Może będzie chciał brać udział w tym głosowaniu, czy nie, bo nie wiem, czy czekamy, czy... Dobrze, będziemy głosować w takim razie bez Pana Piotra. Proszę bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów dla Gminy Miasta Lubartów w zakresie świadczenia usługi opieki na odległość w roku 2025 wciska guzik zielony. Kto jest przeciw czerwony, kto się wstrzymuje żółty. Proszę bardzo. Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych. Dziękuję. Jesteśmy w tej chwili w podpunkcie trzecim,
a jest nim projekt uchwały określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, a także określenie szczegółowych warunków przyznawania wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonania. O wprowadzenie poproszę panią dyrektor Jedwód, tak? Pani dyrektor będzie wprowadzała. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Przedstawiony projekt uchwały oprócz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadza nową formę pomocy dla osób wymagających wsparcia, mianowicie usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich. Usługi sąsiedzkie, ta forma pomocy obejmuje pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną i pielęgnacyjną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie to jest dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych i może być realizowane w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych oraz nocnych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, w święta oraz poza godzinami pracy opiekunek, które realizują usługi opiekuńcze. Szczegółowy zakres i czas trwania oraz zasady, wymiar świadczonych usług jest ustalany przez organizatora, czyli gminę, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jest zaakceptowany przez osoby wspierane. Pomoc w formie usług sąsiedzkich jest świadczona przez osoby z najbliższego otoczenia, osoby wymagającej wsparcia, tak jak w sumie sama nazwa mówi, usługi sąsiedzkie, co daje gwarancję większej elastyczności, skuteczności pomocy. Gmina Miasto Lubartów przystąpi do realizacji usług sąsiedzkich w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów moduł 1, który daje możliwość w 80% finansowania z budżetu państwa tej formy pomocy. Gmina będzie partycypować jedynie 20% w całości realizacji tego zadania. Usługi sąsiedzkie są przyznawane osobom samotnym w wieku 60 lat i więcej, które z powodu choroby, wieku, niepełnosprawności są oraz z uwagi na brak rodziny bądź niemożliwość wsparcia ze strony rodziny są pozostawione bez pomocy. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z potrzeby wprowadzenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich jako dodatkowej formy wsparcia dla mieszkańców miasta Lubartów, którzy potrzebują pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Mam jednak nadzieję, że ta dodatkowa forma pomocy przyczyni się, że osoby niesamodzielne będą mogły dłużej pozostać w środowisku zamieszkania. My wiemy wszyscy, jak ważne jest pozostawanie w swoim domu, mieszkaniu jak najdłużej. I myślę, że ta forma pomocy przyczyni się do tego i zmniejszy się liczba osób umieszczanych w domach pomocy społecznej. Dlatego bardzo zależy mi na tym, żeby Wysoka Rada przyjęła uchwałę w zaproponowanym kształcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią przewodniczącą Krystynę Bajdę o przekazanie nam opinii komisji. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, a także określenia szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonywania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos?
Nie widzę. Zamykam dyskusję. W takim razie proszę o przygotowanie głosowania. Brakuje nam do kworum pani Krystyny Bajdy. Pani Beato, zdąży Pani potwierdzić kworum, tak? A uruchamia się sprzęt, tak? To poczekamy chwilę. Chyba że zagłosuje Pani po prostu poza systemem ręcznie w międzyczasie, bo to nie wiadomo ile będzie startowało. Dobrze. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, a także określenie szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonywania. Wciska guzik zielony. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymuje? Żółty. Proszę bardzo. Pani Beato, jest Pani za czy przeciw? Za, tak? Pani Beata Pacikowska jest za. Proszę bardzo. Uchwała została przyjęta 18 głosami za przy 3 osobach nieobecnych. Dziękuję Państwu i ogłaszam 15 minut przerwy.
Także proszę bardzo. Witam wszystkich Państwa po przerwie. Jesteśmy obecnie w podpunkcie 4. Jest nim określenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Lubartów na rok 2025. Prowadzi nas pan naczelnik. O, pana naczelnika nie ma. A, jest pan naczelnik. Dlaczego pan naczelnik nie bierze tutaj do mównicy? Zapraszam serdecznie, panie naczelniku. Tak patrzę, im bardziej patrzę, tym bardziej nie. Myślałem, że, bo ja nie jestem naczelnikiem, tylko PO zastępcy naczelnika. Zapraszam pana zastępcę naczelnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, wszyscy zaproszeni goście. Jak co roku gminy na terenie całego kraju zobowiązane są do podjęcia uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Obowiązek ten wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Projekt przedkładany Państwu został wysłany w celu zaopiniowania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Koła Łowieckiego Knieja. W okresie, w którym te dwa podmioty mogły się wypowiedzieć, czyli w ciągu 21 dni od otrzymania tego projektu uchwały, nie złożyły żadnych uwag. Podobnie w dniach 27 stycznia do 10 lutego projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego miasta oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń. Również jeśli chodzi o konsultacje społeczne, nie wpłynęły żadne uwagi. Obowiązek wynikający z ustawy o ochronie zwierząt nasza gmina realizuje przy pomocy schroniska dla bezdomnych zwierząt Nowodwór, prowadzony przez Państwa Szumiło. Dla przybliżenia może jak to wyglądało w ubiegłym roku, przytoczę Państwu pewne dane z raportu z działalności tego schroniska za ubiegły rok. W 2024 roku ze wszystkich było wykonanych tak zwane 122 interwencje, gdzie uczestniczyły zwierzęta. Z tych 122 interwencji do schroniska zostało przyjętych 19 psów. Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe, to 4 razy były takie zdarzenia wystąpiły. Natomiast z ulic naszego miasta zostały zebrane zwłoki 37 zwierząt. Z lat ubiegłych w schronisku, czyli z 2023 roku pozostawało 6 psów i z ogólnej liczby zwierząt przyjętych i przebywających w schronisku 25 sztuk oddano do adopcji lub zwrócono dotychczasowym właścicielom 15 zwierząt. Zgonów naturalnych z powodu wieku i chorób odnotowano 3 i na dzień 1 stycznia 2025 roku w schronisku pozostało 7 psów. Tu na komisji takie padło pytanie zadane przez panią Kuszner, jeśli dobrze. Przepraszam. Miała pani rację, ta liczba 7 dotyczy psów z terenu miasta Lubartów, ponieważ schronisko prowadzi te działania na terenie nie tylko miasta Lubartowa, a te 7 dotyczyło miasta Lubartów. Jeżeli chodzi o projekt uchwały jeszcze, to zwrócę Państwa uwagę na to, że w porównaniu do roku ubiegłego troszeczkę zwiększyliśmy środki przeznaczone na te działania. I tak w roku 2024 była to kwota 99 140 zł, natomiast na ten rok przewidujemy kwotę 107 020 zł. Nie jest to może znaczący wzrost, ale jednak pozwoli na szersze działania troszeczkę w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zdaje się, Komisja Spraw Społecznych opiniowała. Zapraszam panią Krystynę Bajdę. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Komisja jednogłośnie, pozytywnie, 5 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasto Lubartów na rok 2025. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zapraszam. Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję. Proszę o przygotowanie głosowania. Beatka, działa Ci ten sprzęt? Proszę, dziubnij. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta gminy Lubartów na rok 2025? Wciska guzik zielony. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymuje? Żółty. Proszę. Uchwała została przyjęta 19 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2025 roku zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy miasto Lubartów. Pan naczelnik będzie nas wprowadzał. Pan zastępca naczelnika będzie nas wprowadzał. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przedmiotowa uchwała jest konsekwencją decyzji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który pismem z dnia 21 lutego zawiadomił nas o przyznaniu niewielkiej kwoty 2300 zł z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwację i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Lubartów. Od razu chciałbym zaznaczyć, że to nie jest kwota na prace remontowe, a raczej na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa polegającego na porządkowaniu, koszeniu, zbieraniu śmieci itd. Aby te pieniążki otrzymać i wprowadzić do budżetu miasta, konieczne jest podjęcie uchwały o przyjęciu tego zadania oraz następnie zawarcia stosownego porozumienia przez burmistrza i wojewody lubelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych zdaje się opiniowała? Nie, infrastruktury. Tym razem mi się pomyliło. Zapraszam pana Marka Pylchińczyka. Przyznam się, że głosowanie zarządził mój przewodniczący, pan Grzegorz Jaworski, dlatego wypadło tak dobrze, ale ja jestem zobowiązany do ogłoszenia. 5 głosów za. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Proszę o przygotowanie głosowania. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem uchwały o przyjęciu do realizacji w 2025 roku zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy miasto Lubartów? Wciska guzik zielony. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymuje? Żółty. Uchwała została przyjęta 19 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych. Dziękuję. I jesteśmy obecnie w podpunkcie 6 i jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wprowadzenie pan naczelnik. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła dotychczasowe zasady obliczania środków na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. I to jest powyższa zmiana nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek comiesięcznego wykazywania liczby godzin wsparcia realizowanego na rzecz uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w oddziałach ogólnodostępnych. Jest to
nasz obowiązek podjęcie tej uchwały jest obligatoryjne, a wprowadzamy dodatkowy załącznik numer 5 do naszej uchwały, a podmioty zobowiązane do przekazywania nam takich informacji będą te informacje przekazywały co miesiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opiniowała ten projekt uchwały Komisja Oświaty, zdaje się, tak? Zapraszam przewodniczącego, pana Artura Kośmierzaka. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa, Komisja pozytywnie 6 głosami za zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zapraszam do dyskusji. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Proszę o przygotowanie głosowania. Kogoś, bo ja nie widzę tutaj, kogo nam brakuje, bo nie całą listę widzę. O, mamy komplet, świetnie. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wciska guzik zielony. Kto jest przeciw, czerwony, kto się wstrzymuje, żółty. Pani Teresa nie oddała głosu, pani chce... czyli bierze Pani udział. Świetnie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 19 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest nim uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 228/12 położonej na targowisku miejskim przy ulicy Kościuszki w Lubartowie w obrębie 7 w Śródmieście z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat. Pani Katarzyna Bałkan nas wprowadzi. Proszę bardzo, Pani Naczelnik. Szanowni Państwo, przedmiotem uchwały jest dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczona jako część działki gruntu 228/12, powierzchnia 6 m². Jest ona położona pod wiatą na targowisku miejskim przy ulicy Kościuszki w Lubartowie w obrębie 7 w Śródmieście, oznaczona jako stanowisko handlowe nr 52. Przedmiotowe stanowisko handlowe było dzierżawione od 2022 roku z przeznaczeniem na prowadzenie handlu na targowisku. Dotychczasowy dzierżawca korzystał z nieruchomości zgodnie z zawartą umową dzierżawy, nie posiada zaległości z tytułu czynszu dzierżawy oraz podatku od nieruchomości. Wnioskiem z dnia 22 stycznia wystąpił z prośbą o kontynuację umowy. Zawarcie kolejnej umowy będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych dochodów, zatem podjęcie uchwały znajduje pełne uzasadnienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Planowania, zdaje się, Planowania Przestrzennego Budownictwa opiniowała ten projekt uchwały. Proszę bardzo, Pan Przemysław Kural. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 228/12. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję w takim razie i proszę o przygotowanie głosowania. Pani Aniu. Ten system tak działa. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 228/12 położonej na targowisku miejskim przy ulicy Kościuszki w Lubartowie w obrębie 7 w Śródmieście z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat, wciska guzik zielony, kto jest przeciw, czerwony, kto się wstrzymuje, żółty.
Uchwała została przyjęta 19 głosami za przy 2 osobach nieobecnych. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Jest nim wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 122 położonej przy ulicy Gazowej na terenie gminy miasto Lubartów na czas oznaczony do 3 lat. Pani naczelnik, zapraszam. Przedmiotem kolejnej uchwały jest nieruchomość gruntowa stanowiąca własność gminy miasto Lubartów. Oznaczona jest jako część działki gruntu nr 122 o powierzchni 15 m2. Położona jest przy ulicy Gazowej na terenie gminy Lubartów przy cmentarzu komunalnym. Przedmiotowa część działki jest zabudowana kontenerem sprzedażowym, kioskiem handlowym, który został wybudowany ze środków własnych dzierżawcy i umowa trwa od 2016 roku. Dotychczasowy dzierżawca korzystał z nieruchomości. Zgodnie z zawartą umową nie posiada zaległości z tytułu czynszu dzierżawy. Wnioskiem z dnia 24 lutego wystąpił z prośbą o kontynuację umowy dzierżawy i tak jak w poprzednim przypadku zawarcie kolejnej umowy będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych dochodów. Zatem podjęcie uchwały znajduje pełne uzasadnienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam pana Przemysława Kurala. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 122 położonej przy ulicy Gazowej na terenie gminy Lubartów na czas oznaczony do 3 lat stosunkiem głosów 5 za przy 2 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w części działki nr 122 położonej przy ulicy Gazowej na terenie gminy Lubartów na czas oznaczony do 3 lat? Wciska guzik zielony. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymuje? Żółty. Przyjęliśmy uchwałę 19 głosami za przy 2 osobach nieobecnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, do podpunktu 9. Jest nim wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 239/4 położonej przy ulicy Leśnej w Lubartowie w obrębie 1 Wincentów z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat i ponownie pani naczelnik nas prowadzi. Szanowni Państwo, przedmiotem kolejnej uchwały jest nieruchomość gruntowa oznaczona jako część działki gruntu nr 239/4 o powierzchni 73 m2. Położona jest ona przy ulicy Leśnej w Lubartowie w obrębie 1 Wincentów. Przedmiotowa nieruchomość jest dzierżawiona od 2018 roku z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 462/5 stanowiącej własność dzierżawcy. Dotychczasowy dzierżawca korzystał z nieruchomości zgodnie z zawartą umową dzierżawy, nie posiada zaległości z tytułu czynszu dzierżawy oraz podatku. Wnioskiem z dnia 22 stycznia wystąpił z prośbą o jej kontynuację. Zawarcie kolejnej umowy, tak jak w poprzednich przypadkach, będzie stanowiło dla gminy źródło dochodów. Zatem podjęcie tej uchwały znajduje pełne uzasadnienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ponownie pan Przemysław Kural. Zapraszam, panie przewodniczący. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 239/4 położonej przy ulicy Leśnej w Lubartowie w obrębie 1 Wincentów z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat. 5 osób za przy 2 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję. Proszę o przygotowanie głosowania.
Krzysztofie, widzę, już jesteś, tak? Bo masz problemy techniczne z tym wynalazkiem, nie? No czasami bywa. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 239/4 położonej przy ulicy Leśnej w Lubartowie w obrębie 1 Wincentów z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat, wciska guzik zielony, kto jest przeciw czerwony, a kto się wstrzymuje żółty. Przyjęliśmy uchwałę 19 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych. Dziękuję bardzo. I jesteśmy w podpunkcie 10. Jest nim wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 338. Jest to obręb 8 za fabryką. Pani naczelnik będzie nas wprowadzać po raz kolejny. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338 o powierzchni 0,3341 hektarów położonej w obrębie 8 za fabryką. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów działka ta położona jest na obszarze oznaczonym symbolem PS, czyli jest to obszar produkcji zaplecza technicznego z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady przemysłowe, w tym energetyczne, zakłady eksploatacji powierzchniowej, bazy zaplecza techniczne dla zakładów przemysłowych oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych, urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa na terenach strefy intensywności miejskiej, inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosła produkcyjnego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Zakup przedmiotowej nieruchomości następuje celem włączenia jej do gminnego zasobu nieruchomości oraz pozyskania przez gminę obszarów przeznaczonych pod tereny inwestycyjne. Zgodnie ze zmianą uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Rada Miasta wyraża zgodę na nabycie nieruchomości, której cena przekracza 100 000 złotych. Z propozycją przedmiotowej nieruchomości na rzecz gminy zwrócili się dotychczasowi współwłaściciele. W trakcie przeprowadzonych negocjacji udało się ustalić stawkę, która po przemnożeniu przez powierzchnię daje sumę wyższą niż 100 000, zatem zgoda Rady Miasta jest wymagana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie pana Przemysława Kurala. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 338, obręb 8 za fabryką. 5 osób głosowało za pozytywnym zaopiniowaniem, 2 się wstrzymały. Komisja uznała, że cena jest atrakcyjna. Może dodam tylko od siebie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję i proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 338, obręb 8 za fabryką, wciska guzik zielony, kto jest przeciw czerwony, kto się wstrzymuje żółty. Uchwałę przyjęliśmy 19 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych. Dziękuję bardzo. Przed nami kolejny podpunkt, jest to uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubartów na rok 2025. Tutaj wprowadzi nas pani naczelnik Urbaś. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem miasta Lubartów, komisje Rady Miasta Lubartów działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do końca pierwszego kwartału w tym roku 2025 roku. W związku z powyższym została przygotowana i przesłana Państwu radnym uchwała w sprawie
uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2025 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To żadna z komisji nie opiniowała, zdaje się, tego projektu uchwały, dlatego otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciałby coś tutaj powiedzieć? Nie widzę. Słucham? Nie. Projekt uchwały jest. Zamykam dyskusję i proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, za uchwaleniem planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2025 rok? Wciska guzik zielony. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymuje? Żółty. Przyjęliśmy uchwałę 19 głosami za, przy 2 osobach nieobecnych. Dziękuję bardzo. W ten sposób zakończyliśmy serię uchwał. Głosowanie nad uchwałami. Przechodzimy do punktu 6 naszego porządku obrad, czyli sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta Lubartów za rok 2024. Nie wiem, wybaczcie Państwo, ale będę tutaj zapraszał przewodniczących w kolejności, której Komisje Rady Miasta są wymienione. Momencik. Wymienione w naszym BIP-ie. Skład. O, jest tak. O, fajno, mamy tutaj. O, nie ma znaczenia. Dobrze, to zapraszam przewodniczącego Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Burmistrzowie. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów za 2024 rok. W roku 2024 Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych pracowała w następujących składach. Członkowie Komisji w 8. kadencji Rady Miasta Lubartów, a więc 2018-24. Bednarski Jacek, przewodniczący komisji, Zieliński Andrzej, wiceprzewodniczący komisji, Gregorowicz Grzegorz, członek komisji, Jaworska Halina, członek komisji, Kusyk Piotr, członek komisji, Krówczyński Tomasz, członek komisji, Pasikowska Beata, członek komisji. Obecny skład komisji, a więc 9. kadencji Rady Miasta Lubartów 2024-2029. Zieliński Andrzej, przewodniczący komisji, Kuśmierzak Artur, wiceprzewodniczący komisji, Furtak Filip Anna, członek komisji, Jeziorska Krystyna, członek komisji, Kusyk Piotr, członek komisji, Polichańczuk Marek, członek komisji, Sokół Paweł, członek komisji. Komisja w 2024 roku pracowała zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 66 łamane przez 466 łamane przez 2024. Rady Miasta Lubartów z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2024 rok, który zrealizowała w całości. W 2024 roku odbyło się 8 posiedzeń komisji, na których frekwencja wyniosła 85,71%. W okresie sprawozdawczym komisja oprócz opiniowania uchwał, które były przedmiotem obrad sesji Rady Miasta Lubartów, zajmowała się również analizą wykonania inwestycji miejskich zrealizowanych w 2023 roku, a także analizą i oceną stopnia realizacji zadań inwestycyjnych miasta w 3 pierwszych kwartałach 2024 roku. Przed sesją absolutoryjną komisja wyraziła opinię dotyczącą realizacji budżetu miasta Lubartów na 2023 rok. Ponadto zapoznała się z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2024 roku.
W imieniu komisji chciałbym podziękować w szczególności skarbnikowi miasta pani Lucynie Biskup, jak również burmistrzowi miasta, zastępcy burmistrza miasta oraz sekretarzowi miasta za współpracę w realizacji zadań komisji w 2024 roku. Podziękowania kieruję również do naczelników wydziałów oraz pracowników Urzędu Miasta Lubartów, dzięki którym Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych mogła wypełnić nałożone na nią obowiązki oraz zrealizować w całości plan pracy w 2024 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa, sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów w 2024 roku. W roku 2024 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pracowała w następujących składach. Członkowie Komisji w 8. kadencji Rady Miasta w latach 2018-2024, Andrzej Zieliński, Przewodniczący Komisji, Grzegorz Jaworski, Wiceprzewodniczący Komisji, Ewa Grabek, Członek Komisji, Przemysław Kural, Członek Komisji, Elżbieta Mizio, Członek Komisji, Beata Pasikowska, Członek Komisji, Zdzisław Wereszczyński, Członek Komisji. Obecny skład Komisji 9. kadencji Rady Miasta lata 24-29, Artur Kuśmierzak, Przewodniczący Komisji, Ryszard Gierach, Wiceprzewodniczący Komisji, Krystyna Bajda, Członek Komisji, Aleksandra Berger, Członek Komisji, Beata Pasikowska, Członek Komisji, Paweł Sokół, Członek Komisji, Andrzej Zieliński, Członek Komisji. Komisja w 2024 roku pracowała zgodnie z planem przyjętym uchwałą Rady Miasta numer 16/466 przez 2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2024 rok, który zrealizowała w całości. W 2024 roku odbyło się 6 posiedzeń komisji, na których frekwencja wyniosła 93%. Oprócz opiniowania projektów uchwał Rady w zakresie zadań określonych dla Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisja występowała również z własnymi inicjatywami, składając wnioski zgodnie z trybem przewidzianym w paragrafie 60 ust. 3 Statutu Miasta Lubartów oraz odpowiadała na pisma do niej skierowane. W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się zagadnieniami związanymi z organizacją pracy placówek oświatowych, liczebnością oddziałów lubartowskich szkół, zasadami funkcjonowania świetlic szkolnych i zajęć pozalekcyjnych, opieką zdrowotną i logopedyczną dostępną w szkołach i przedszkolach, ale również analizą zjawisk patologicznych i występujących wśród dzieci i młodzieży lubartowskich szkół oraz z mechanizmami ich zwalczania. W roku minionym Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok 2023-2024 oraz pochyliła się nad regulaminem nagradzania i motywowania nauczycieli. Ponadto przeanalizowała stan techniczny oraz regulaminy korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta, w tym przy szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto, jak również zapoznała się z informacją na temat pozyskanych przez gminę funduszy zewnętrznych na potrzeby rozwoju oświaty, kultury i sportu w Lubartowie. W okresie przedwakacyjnym Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji dokonała również przeglądu ofert organizacji letniego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Lubartowa przygotowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Lubartów. W imieniu Komisji chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi miasta, zastępcy burmistrza miasta, skarbnikowi miasta oraz sekretarzowi miasta za owocną współpracę w realizacji zadań Komisji w roku minionym. Serdeczne podziękowania kieruję również do dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta realizujących zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu oraz do naczelników wydziałów, kierowników biur oraz pracowników Urzędu Miasta Lubartów, dzięki których wiedzy i kompetencji Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji mogła wypełnić nałożone na nią obowiązki oraz zrealizować w całości plan pracy na 2024 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa o zdanie nam sprawy z przebiegu prac komisji. Państwo Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado.
Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów za rok 2024. W roku 2024 Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa pracowała w następującym składzie. Członkowie Komisji 8. kadencji Rady Miasta w latach 2018-2024, przewodniczący Komisji Zdzisław Wereszczyński, wiceprzewodniczący Komisji Jacek Bednarski, członkowie Komisji Grzegorz Gregorowicz, Halina Jaworska, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Anna Kuszner. Członkowie Komisji 9. kadencji Rady Miasta w latach 2024-2029 Przemysław Kural, przewodniczący komisji, Krystyna Jeziorska, wiceprzewodnicząca komisji i członkowie Tomasz Krówczyński, Anna Kuszner, Beata Pasikowska, Krzysztof Sroka, Zygmunt Osiak do dnia 9 lipca 2024 i od dnia 26 listopada 2024 pani Teresa Wolińska. Komisja w 2024 roku pracowała zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 66 przez 466 łamane na 2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2024 rok. Plan pracy został zrealizowany w całości. W 2024 odbyło się 7 posiedzeń komisji, na których frekwencja wyniosła 87,23%. Oprócz opiniowania projektów uchwały Rady Miasta w zakresie zadań określonych dla Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, komisja występowała również z własnymi inicjatywami, składając wnioski zgodnie z trybem przewidzianym w paragrafie 60 ustęp 3 Statutu Miasta Lubartów. W okresie sprawozdawczym komisja zapoznała się z dokumentacją techniczną inwestycji planowanych na rok 2024, a także dokonała przeglądu zaawansowania rozpoczętych inwestycji. Ponadto komisja dokonała analizy zasadności budowy budynku na potrzeby mieszkań socjalnych wraz z lokalizacją tej inwestycji. W roku minionym komisja zapoznała się z wnioskami wpływającymi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanem prac nad planem ogólnym Lubartowa, a także przeanalizowała potrzeby przeznaczenia terenów pod budownictwo wielorodzinne. Komisja zapoznała się ze stanem formalnym działki położonej w obrębie 7 w Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów 751, budynek dawnego żłobka wraz z propozycjami rozwiązań prawnych. Na posiedzeniu wspólnym z przedstawicielami gminy Lubartów oraz powiatu omówiono rozwiązania komunikacyjne dróg dojazdowych do węzłów komunikacyjnych trasy ekspresowej S19 w celu poprawienia dostępności do stref gospodarczych Lubartowa oraz poprawy rozwiązań komunikacyjnych miasta. W imieniu komisji chciałbym podziękować skarbnikowi miasta pani Lucynie Biskup. Podziękowania swoje kieruję również do naczelników wydziałów nieruchomości, planowania przestrzennego i rolnictwa, strategii rozwoju i funduszy zewnętrznych oraz infrastruktury miejskiej. Chciałbym podziękować także pracownikom urzędów miasta, którzy brali czynny udział w pracach komisji. Wszystko, tak? Dobrze, dziękuję bardzo i zapraszam przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów za rok 2024. W roku 2024 Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pracowała w następującym składzie. Członkowie komisji w 8. kadencji Rady Miasta 2018-2024 to
pan Robert Błaszczak, pan Teodor Czubacki, pan Artur Kuśmierzak, pani Renata Mazur, pan Jacek Tomasiak i przewodniczyła tej komisji pani Elżbieta Mizio i pani Ewa Grabek była wiceprzewodniczącą tej komisji. Obecny skład Komisji 9. kadencji Rady Miasta w latach 2024-2029 to przewodnicząca Krystyna Bajda, wiceprzewodnicząca pani Anna Furtak-Filip i członkowie komisji pani Aleksandra Berger, pan Robert Błaszczak, pani Ewa Grabek, pani Anna Kuszner i pani Edyta Lewtak. Komisja w 2024 roku pracowała zgodnie z planem i w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów zrealizowała w całości. W 2024 komisja odbyła 6 posiedzeń, frekwencja radnych na posiedzeniach w okresie sprawozdawczym wynosiła 83%. I obecnie w okresie objętym sprawozdaniem komisja podejmowała inicjatywy oraz wyrażała opinie odnośnie projektów uchwał przedkładanych przez burmistrza pod obrady Rady i zrealizowała następujące problemy. Problematykę cyberprzemocy i cyberprzestępczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zjawiskami związanymi z hejtowaniem, poniżaniem, izolacją, kradzieżą tożsamości czy kradzieżami przez internet. Zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem targowisk miejskich w Lubartowie w kontekście rzeczywistego zapotrzebowania mieszkańców na ten rodzaj nabywania i sprzedaży towarów, a wyzwaniami, jakie stawia przed samorządem ich utrzymanie, analizą działań podejmowanych przez samorząd wobec wyzwań związanych z utrzymaniem czystości i dbałością o porządek miejski. Komisja zrealizowała swoje statutowe obowiązki dzięki zaangażowaniu i pomocy szeregu osób, za które w tym miejscu chcę serdecznie podziękować. Szczególne podziękowania w imieniu członków komisji składam na ręce kierownictwa Urzędu Miasta, pana burmistrza, zastępcy burmistrza miasta, skarbnika i sekretarza miasta, na których wsparcie zawsze komisja mogła liczyć. Podziękowania za uczestnictwo w posiedzeniach komisji oraz wyrazy uznania za profesjonalizm i umiejętność dzielenia się wiedzą merytoryczną z członkami komisji kieruję również do komendanta powiatowego Policji w Lubartowie oraz policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, naczelnika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego dla pracowników i jego wydziału, naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej, naczelnika Wydziału Oświaty oraz naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów. Serdecznie dziękuję w imieniu komisji wszystkim tym, z którymi komisja współpracowała w 2024 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponieważ przewodnicząca komisji jest nieobecna, więc w jej imieniu ja jako wiceprzewodniczący komisji przedstawię sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg i Wniosków i Petycji za rok 2024. W roku 2024 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracowała w następujących składach. Członkowie Komisji 8. kadencji Rady Miasta w latach 2018-2024. Przewodniczącą komisji do 18 stycznia 2024 była pani Anna Kuszner, a od 8 lutego 2024 przewodniczącym komisji został Artur Kuśmierzak. Wiceprzewodniczącym komisji był Jacek Bednarski, natomiast członkowie komisji to Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Marek Polichańczuk i Wiesława Romańska-Serwin. Członkowie komisji 9. kadencji Rady Miasta
lata 2024-2029, przewodnicząca komisji Edyta Lewtak, wiceprzewodniczący komisji Przemysław Kural, członkowie komisji Ryszard Gierach, Artur Kuśmierzak, Elżbieta Mizio, Paweł Sokół i Krzysztof Sroka. Komisja w roku 2024 pracowała zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 66 przez 466 przez 2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie uchwalania planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2024 rok, która zrealizowała w całości. W 2024 odbyły się 4 posiedzenia komisji, na których frekwencja wyniosła 85,18%. W okresie objętym sprawozdaniem komisja zajmowała się petycjami w sprawie zmiany regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, miasta Lubartów, wyrażenia stanowiska odnośnie zatrudnienia żony starosty w szkole podległej starostwu, wnioskiem dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą rozbudowa strefy gospodarczej w Lubartowie. W przypadku petycji po rozpoznaniu spraw komisja wyraziła swoją opinię i przygotowała projekt uchwał, które trafiły pod obrady Rady Miasta Lubartów. W przypadku wniosku komisja postanowiła o jego przekazaniu właściwej do jego rozpoznania komisji rewizyjnej. W imieniu przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji poprzedniej i obecnej kadencji, którzy brali czynny udział w jej pracach, a także pracownikom Urzędu Miasta za współpracę w realizacji zadań komisji w roku 2024. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów za 2024 rok. W 2024 roku Komisja Rewizyjna pracowała w następujących składach. 8. kadencja Rady Miasta 2018-2024, przewodniczący Teodor Czubacki, wiceprzewodnicząca Renata Mazur, członkowie komisji Piotr Kusyk, Wiesława Romańska-Serwin oraz Jacek Tomasiak. Obecny skład komisji 9. kadencji przedstawia się następująco. Przewodniczący Gierach Ryszard, wiceprzewodniczący Jaworski Grzegorz, członkowie komisji Przemysław Kural, Piotr Kusyk, Edyta Lewtak, na początku Zygmunt Osiak, a następnie Teresa Wolińska. Komisja działała zgodnie z uchwałą nr 66/466 2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2024 rok. W 2024 roku odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń komisji. Frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła 74,19%. W roku 2024 przeprowadzono następujące kontrole i podjęto uchwały. Dnia 10 czerwca 2024 roku podjęto uchwałę nr 2/1/2024 w sprawie wniosku o udzielenie burmistrzowi miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Drugi. Analiza funkcjonowania przedszkola miejskiego nr 5 przy ulicy Powstańców Warszawy 39 w Lubartowie. Protokół kontrolny z wnioskami podsumowującymi zostanie zaproponowany na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Ponadto Komisja Rewizyjna rozpoczęła wniosek z dnia 9 października 2024 dotyczący zamówienia publicznego rozbudowa strefy gospodarczej w Lubartowie. W imieniu komisji chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji poprzedniej kadencji oraz obecnej, burmistrzowi miasta, zastępcy burmistrza miasta, skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz pracownikom Urzędu Miasta Lubartów za współpracę w realizacji zadań komisji w 2024 roku. Podziękowania kieruję również do dyrektora przedszkola miejskiego nr 5 pani Urszuli Szwed-Jednołóż za owocną współpracę podczas dokonanej kontroli placówki. Dziękuję. Dziękuję bardzo i na zakończenie przewodniczący, zapraszam przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.
Państwo Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo Radni, goście, pracownicy. W roku 2024 Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska pracowała w następujących składach. Członkowie Komisji 8 kadencji w latach 18-24 to Marek Polichańczuk, przewodniczący Komisji, Jaworski Grzegorz, wiceprzewodniczący, Błaszczak Robert, Kozak Maria, Kural Przemysław i Romańska Serwin Wiesława, członkowie komisji. Obecny skład komisji 9 kadencji to osoby już wymienione, a więc Marek Polichańczuk jako przewodniczący komisji, Jaworski Grzegorz, wiceprzewodniczący, Błaszczak Robert, członek komisji. Nowi członkowie to pani Rabek Ewa, Krówczyński Tomasz, Mizio Elżbieta i Sroka Krzysztof. Komisja w 2004 roku pracowała zgodnie z planem przyjętym uchwałą Rady Miasta w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2024 rok, który zrealizowała w całości. Odbyło się 5 posiedzeń komisji, frekwencja wyniosła blisko 90%, dokładnie 88,23%. Oprócz opiniowania projektów uchwał, które były przedmiotem obrad sesji Rady Miasta, występowała również komisja z własnymi inicjatywami, składając odpowiednie wnioski zgodnie z trybem przewidzianym w statucie. W okresie sprawozdawczym komisja zapoznała się z koncepcją zagospodarowania terenów przy ulicy Parkowej oraz wydała opinię w sprawach planu przebudowy dróg gminy miasto Lubartów na lata 24-25. Komisja dokonała analizy infrastruktury miejskiej pod kątem jej wykorzystania na mieszkania komunalne i socjalne. Na swoich posiedzeniach komisja dokonała oceny realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w roku 2024 oraz oceny możliwości rozwoju tej infrastruktury w latach 25-26, jak również dokonała przeglądu i oceny stanu technicznego ulic i chodników. W imieniu komisji pragnę podziękować panom burmistrzom, panu burmistrzowi, zastępcy, pani skarbnik, sekretarzowi miasta za owocną współpracę w realizacji zadań komisji. Również serdeczne podziękowania kieruję do naczelników, którzy szczególnie współpracowali z tą komisją, a więc do naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju Funduszy Zewnętrznych oraz naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej, no i do wszystkich pracowników urzędu, którzy brali czynny udział w pracach komisji. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję nadal na dobrą współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przekazane nam sprawozdania. Gratulujemy Komisjom wykonania planów. Zamykam punkt 6. Przechodzimy do punktu 7. i jest to informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lubartowie. Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej opowie nam o wynikach. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ponieważ każdy z Państwa dostał ten protokół pokontrolny, ja tylko takie omówię najważniejsze punkty. Komisja rewizyjna kontrolowała przedszkole nr 5 w Lubartowie, ulicy Powstańców Warszawy 39. Data rozpoczęcia, zakończenia czynności kontrolnych 20 grudzień 24, 9 styczeń 25. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą. Analiza funkcjonowania przedszkola miejskiego nr 5 w latach 2022-24. Imię, nazwisko kierownika kontrolowanego przedmiotu Urszula Szwed-Jednołus, dyrektor przedszkola miejskiego nr 5 w Lubartowie. Tam Państwo macie dane takie szczegółowe dotyczące wszystkich wydatków, wszystkich jakby budżetów. Ja już przejdę do takiego podsumowania. Dyrektor przedszkola miejskiego nr 5 przedłożyła wszystkie dokumenty organizacji i funkcjonowania jednostki wskazane do przedmiotowej kontroli. W latach 2022-2024 nie przeprowadzono kontroli dotyczącej zakresu będącej przedmiotem obecnej kontroli komisji, a tym samym nie było żadnych zaleceń. W rejestrze skarg i wniosków stwierdzono 2 wpisy. Pierwszy wpis skarga skierowany do kuratorium oświaty
postępowanie wyjaśniające zakończono pozytywnie. Drugi wpis, skarga skierowana do dyrektora jednostki, zakończona rozmową z pracownikiem. Stwierdza się ponadto, że przedszkole posiada pełną dokumentację budżetową. Oznacza, że placówka dysponuje kompletnym zestawem dokumentów finansowych, które są niezbędne do zarządzania jej budżetem. Czyli plan finansowy, dokument określający planowane przychody i wydatki przedszkola w danym roku budżetowym. 2. Rejestr wpływów i wydatków, szczegółowy zapis wszystkich przychodów, w tym subwencje, opłaty rodziców i wydatków, wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów edukacyjnych, koszty utrzymania budynku. 3. Sprawozdanie finansowe, sprawozdania roczne, które przedstawia realizację budżetu. 4. Dokumentacja księgowa obejmuje faktury, umowy, rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające dokonane operacje finansowe. Komisja rewizyjna wraz z dyrektorem przedszkola dokonała oględzin budynku, czyli pomieszczeń wchodzących w jego skład oraz infrastruktury zewnętrznej. Stan techniczny budynku jest zadowalający. Stwierdzono, że istnieje potrzeba w najbliższej przyszłości wymiany wind w kuchni i zapleczu kuchennym oraz wymiana części urządzeń terenowych na placu zabaw. Zdaniem komisji pani dyrektor bardzo dobrze realizuje zadania statutowe, wykazuje w zarządzaniu budżetem staranność, transparentność i odpowiedzialność w kwestiach finansowych. Dzięki skrupulatnemu podejściu do planowania i kontrolowania wydatków przedszkole jest nie tylko efektywnie zarządzane dostępnymi środkami, ale również zapewnia wysoką jakość edukacji i opieki nad dziećmi. Komisja rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli pozytywnie ocenia działalność przedszkola miejskiego nr 5 w Lubartowie. Stwierdza również, że zadania realizowane przez tą jednostkę wykonywane są zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz uchwałą Rady Miasta w Lubartowie. I tutaj są podpisy całej komisji. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przechodzimy do 8. Informacja burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach. Pan burmistrz nam zreferuje. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mieszkańcy, pracownicy, goście, szanowne media, informuję, że w okresie międzysesyjnym, to jest od dnia 30 stycznia 2025 roku do dnia 11 marca 2025 roku do burmistrza miasta Lubartów za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta nie wpłynęła żadna interpelacja oraz zapytanie składane przez radnych na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do 9. Jest nim przyjęcie protokołu z obrad 9. sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2025 roku. Czy ktoś z Państwa zgłasza zastrzeżenia do tego protokołu? Nie widzę. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Myślę, że nie będziemy czekać. Kworum mamy, prawda? Proszę bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z obrad 9. sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2025 roku wciska guzik zielony, kto jest przeciw czerwony, kto się wstrzymuje żółty. Dziękuję. Protokół został przyjęty 12 głosami za, przy 5 głosach wstrzymujących się i 4 osobach nieobecnych. Dziękuję bardzo. Tak oto, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty. Widzę, pan Artur Kuśmierzak zgłosił się do głosu. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, chciałem wygłosić 2 oświadczenia z serii Fakty i Mity. Mitami jesteśmy karmieni na co dzień, przedstawię troszeczkę faktów, pewnie mity usłyszymy w dniu jutrzejszym, a mianowicie
Dotyczy to zaproszenia, jakie tutaj dostałem tutaj od firmy Stena do wizytacji ich zakładu. Często na sesjach słyszeliśmy tutaj w dyskusji, że tutaj strona chciałaby obejrzeć taki zakład, zgłosiła się firma Stena, że zaprasza tutaj nas radnych. Na komisji, która miała miejsce, przedstawiłem tą propozycję w obecności wszystkich radnych z każdego klubu, radnych inicjatywy, radnych koalicji, radnych wspólnego Lubartowa i radnych wspólnoty lubartowskiej o takiej propozycji. Zaproponowałem, aby tutaj pojechał każdy przedstawiciel z każdego klubu, czyli po jednej osobie tutaj z inicjatywy, ze wspólnego Lubartowa oraz Koalicji Obywatelskiej. Zaproponowałem 2 osobom z inicjatywy. Jako to, że tutaj byli bardzo aktywni, tutaj zależało im na tym, więc działali w komitecie, więc taką tutaj propozycję pan Sroka ode mnie otrzymał. Jak również tutaj zaproponowałem ten wyjazd pani Elżbiecie Wąs oraz poprzez pana wójta zaproponowałem 2 osobom z gminy, żeby tutaj jakby każde środowisko było reprezentowane. Także tak ta sprawa wyglądała. W dniu jutrzejszym właśnie tutaj osoby, które potwierdziły ten wyjazd, tutaj udamy się tutaj z taką wizytacją zakładu, aby mieć na ten temat jakieś opinie, wyciągnąć jakieś wnioski. Nie znam tematu do tej pory, nie wypowiadałem się w tym temacie ani dobrze, ani źle, ze względu na to, że po prostu tematu nie znałem, nie widziałem naocznie, nie mogłem nic powiedzieć. To inni radni również wyrazili taką opinię, że też chętnie zapoznają się tutaj, jak to wygląda na miejscu. Przedstawiciele zapowiedzieli, że również będą takie wyjazdy możliwe w przyszłości, że proponują tutaj, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to też zapraszają obejrzeć inne zakłady. W dniu jutrzejszym jedziemy do Suwałk, natomiast też proponowali zakłady w Warszawie lub inne, no to już w zależności od tego, jak tutaj będzie zainteresowanie tutaj z Państwa strony. Także to jest jedno oświadczenie, drugie, które chciałem przedstawić. Drugie oświadczenie również z tej serii tutaj faktów i mitów, a mianowicie wziąłem udział tutaj również w konsultacjach społecznych, które miały miejsce na temat planu miejscowego i zapamiętałem sobie tutaj z ust pana projektanta takie słowa, że w aktualnej sytuacji spalarnie mogły w Lubartowie powstawać w każdym miejscu. Z inicjatywy pana projektanta zaproponował to, aby to były 3 miejsca, aby wpisać to do tego planu 3 miejsca konkretne, aby w innych lokalizacjach takie spalarnie nie mogły powstawać. Wobec tego z jego inicjatywy to zostało wpisane. Aczkolwiek tutaj spotkało się tutaj jakby z niezadowoleniem. Pan burmistrz tutaj zobowiązał się na tym spotkaniu o tym, że oczywiście wycofuje się to, tutaj po to są konsultacje, żeby takie rzeczy skonsultować i jakby to zostało zrobione. A natomiast tutaj padło wiele mitów, że tutaj był jakiś plan, że chciał budować ktoś jakieś spalarnie, że tutaj były jakieś przedstawione koncepcje, nie wiadomo co. Powiem, tutaj takie spalarnie powstają, powstaje spalarnia przyszpitalna w Łęcznej, która będzie przynosiła dochodu 90 000 dziennie. Także na pewno tutaj będzie tutaj Szpital Łęczyński bardzo zadowolony z tego, że tutaj oczywiście marszałek województwa, wszyscy wspierają, cały tutaj zarząd województwa, dostaną tutaj dotacje na ten cel i tak dalej, ale to pomijamy tutaj, oczywiście tutaj u nas nie było takich planów, nie stać nas na to i nikt takich rzeczy nie przewidywał. Natomiast wracając do tematu tutaj, takiego jeszcze chciałem tutaj napomknąć, pewne fakty, które tutaj sugerowałbym, aby na nie zwrócić uwagę i żeby tutaj to, co mamy w tej chwili na miejscu, aby nas tutaj bardziej interesowało niż tworzenie mitów, tworzenie atmosfery grozy, straszenie różnymi dziwnymi tutaj właśnie takimi sprawami, które są po prostu wymyślone przez bujną wyobraźnię tutaj pewnych osób. Wielu mieszkańców boi się nowoczesnych rozwiązań, takich jak spalanie odpadów, ale paradoksalnie to nasze domowe kominy są największym trucicielem. Fakty. Nowoczesna spalarnia w Kopenhadze usuwa 99,9% szkodliwych pyłów dzięki systemowi filtracji. Domowy piec węglowy nie ma żadnych filtrów, wszystko leci prosto w powietrze. Emisja dioksyn z spalarni 0,01 mg w domowym piecu może być 1000 razy więcej, gdy ktoś spala plastik lub lakierowane drewno. Spalarnia w Kopenhadze ogrzewa 150 000 ludzi, emitując mniejsze zanieczyszczenie niż 50 samochodów dziennie. Tymczasem w Lubartowie codziennie setki kominów kopcą bez żadnych norm. Alarmujące dane. Poziom PM10 i PM2,5 w Lubartowie przekracza normy nawet 3-krotnie w sezonie grzewczym.
Smog, wzrost zachorowań na raka płuc, astmę, choroby serca i udary. Skrócone życie mieszkańców o 2-3 lata. Każdej zimy powietrze w Lubartowie jest bardziej toksyczne niż spaliny w centrum Warszawy. W Polsce rocznie umiera 45 000 ludzi z powodu zanieczyszczeń powietrza. Także apeluję o konkretne kroki, surowsze kontrole pieców, zakaz spalania odpadów, dopłaty i ulgi do wymiany pieców na ekologiczne, rozwój ciepłownictwa systemowego, żeby ograniczyć smog. Podsumowanie. Nasze dzieci oddychają tym, co my wrzucamy do pieców. Jeśli nie zaczniemy działać teraz, Lubartów stanie się miastem, w którym nie da się oddychać. To nie spalarnie śmieci nas trują, trujemy się sami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Przemysława Kura. Proszę bardzo. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, ja mam wolny wniosek i tu proszę Pana Burmistrza zwłaszcza, żeby się wsłuchał i jeżeli to będzie możliwe i uzna, że to jest stosowne rozwiązanie, żeby spróbował przekonać Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Chodzi o zużyte tekstylia. Ja rozmawiałem z kilkunastoma mieszkańcami miasta i powstał taki pomysł, żeby w tych miejscach, chociaż niekoniecznie ta lokalizacja musiała być, w tych miejscach, gdzie Polski Czerwony Krzyż i inne fundacje mają pojemniki na odzież, która się nadaje do ponownego wykorzystania, rozważyć propozycję ustawienia kontenerów na zużyte tekstylia. Dlatego, że to będzie o tyle dobre, że bardzo często te tekstylia, które są przekazywane do użytkowania, one też nie spełniają norm i w związku z tym od razu by mogły trafić do tych kontenerów i myślę, że koszt byłby dużo niższy niż, bo pan burmistrz wspominał na poprzedniej sesji, że po prostu gdybyśmy przy każdym wiacie czy altanie ustawili takie pojemniki, to koszty tego są olbrzymie. Jeżeli by było tych punktów 5 czy nawet aż 15, ile mamy kontenerów, lokalizacji kontenerów, to myślę, że byłoby to jakieś rozwiązanie. Dziękuję. Dla uściślenia, panie Przemku, mówiąc kontener, ma pan na myśli kontener takiego typu, jak używa PCK? Nie. Czyli klasyczny kontener na odpady, Mamy tak? kontener, nie wiem w tej chwili, bo mówię, ja już nie mam bezpośredniej styczności z ochroną i kształtowaniem środowiska, ale to są takie metalowe kontenery zamknięte oczywiście, ale one mają zupełnie, no musiałby być dosyć duży, ale żeby się nie myliło ludziom i ja nie oczekuję dzisiaj odpowiedzi, bo to nie ta forma, ale po prostu to jest propozycja. Chodziłoby tylko mi o doprecyzowanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Paweł Sokół, zapraszam. Tu cieszymy się, że pan Kural też jakby trochę tak wspiera nasze wcześniejsze rozmowy odnośnie tych pojemników i tak dalej, także dziękuję. Ale ja, jeżeli chodzi o, jak się dowiedzieliśmy o wyjeździe do firmy Sena do miejscowości Suwałki, mieliśmy komisję skarg i wniosków i petycji i na samym końcu, już po całej komisji, pan Krzysztof Stroka zapytał się pana Artura Kuśmierzaka, kto dzwonił do niego, czy Scena dzwoniła do niego, czy on dzwonił do Sceny i pan Kuśmierzak powiedział, że Scena dzwoniła do niego. To tak się dowiedzieliśmy o tym wyjeździe. Nie było żadnej propozycji od strony pana Kuśmierzaka do mnie, tylko nie wiem, tam pewnie pan Krzysztof Stroka później gdzieś powiedział, że on w razie czego to mógłby jechać, ale nie było żadnej propozycji, czy to ma jechać przewodniczący, czy ktokolwiek od nas. Także dla celu tutaj sprostowanie, tak miało miejsce, nie inaczej. Do tej pory nikt się ze mną nie kontaktował odnośnie żadnego wyjazdu, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Sroka, zapraszam panie Krzyszku. Szanowny Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowna Rado, media. Ja bym chciał zamknąć już temat spalarni, raz na zawsze pogrzebać to. Także proszę o slajdy. Może zaczniemy Kraków.
Przepraszam, panie Krzyśku, żebyśmy mieli jasność, żeby nie doszło do jakiegoś... To jest oświadczenie. Już zamykające ten temat na dobre. Oświadczenie, Tak. rozumiem, dziękuję bardzo. Kraków, tak, spalarnia Kraków, tereny przemysłowe, nie tereny mieszkalne. Kraków ile? 790 tysięcy mieszkańców. Drugi slajd, Poznań, proszę. Tereny przemysłowe, nie tereny mieszkalne. Czyli czynnik ludzki wzięty pod uwagę w dwóch przypadkach. Szczecin, poproszę. To samo, tereny przemysłowe, czynnik ludzki wzięty pod uwagę. Białystok. To samo, lasy, gdzieś tam autostrada, tereny przemysłowe. Bydgoszcz. Proszę, nie ma tam zabudowań mieszkalnych. Konin. Mniejsze miasto. Też tereny przemysłowe, nie ma zabudowań mieszkalnych. Dlaczego to pokazuję? Lubartów 3 km długi, wszerz 2 km. No jakby takie furtki były, no to narazilibyśmy mieszkańców na co? Na życie w sąsiedztwie takich molochów, takich przedsiębiorstw. Także uważam temat za zamknięty. Mam nadzieję, że w przyszłości już więcej nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby takie miejsca lokalizować na terenie naszego miasta, bo jest po prostu za małe. Tu chciałem naprostować, że faktycznie tak było. Ja zapytałem pana Artura na komisji, co jest z tym wyjazdem, czy to Stena zadzwoniła, czy pan zadzwonił. I myślę, że inaczej byśmy się o tym nie dowiedzieli. No i potem tutaj muszę przyznać rację, że z panem Arturem pisałem 3 razy, dzwoniłem, że jestem chętny do wyjazdu, ale niestety na koniec nie mogę jechać. To tyle i chciałem bardzo jeszcze podziękować wszystkim mieszkańcom za wzięcie udziału w tych konsultacjach, które doszły do skutku i powiedzieć, że dzięki wam po prostu możemy dalej działać, bo bez was nasze działania są ograniczone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Beatę Pasikowską. Proszę Państwa, ja również w swoim imieniu, jak i w imieniu całego naszego klubu chciałam bardzo serdecznie mieszkańcom podziękować za tak liczny udział w konsultacjach społecznych, za liczne wnioski, które składaliśmy. Jak Państwo widzą, moim zdaniem to nie jest jakiś tam zapis niefortunny czy zapis pana projektanta. Uważam, że naszą rolą jako mieszkańców jest trzymanie ręki na pulsie, dbanie o nasze miasto, dbanie o czystość, jeśli chodzi o to, jaki przemysł dopuszczamy. Cieszę się, że Państwo się tak zaangażowali. Uważam, że presja społeczna w każdym samorządzie i wyrażanie opinii ma swoje zadanie. Myślę, że te konsultacje pokazały też nam jako radnym, że warto planować tego typu spotkania. Państwo mają swoje życie, nie zawsze te informacje, które są tak dosyć czasami może skąpo jakoś przekazywane. To jest też taki dla nas, jako radnych, dobry wzór, że jeśli są ważne sprawy dla miasta, warto rozmawiać z mieszkańcami, warto ich zapraszać, bo mieszkańcy przychodzą. Jeszcze raz dziękujemy. Liczymy, że ta sprawa się zakończy pomyślnie. Tutaj widzę wolę po stronie i władz miasta, więc temat, tak jak pan Krzysztof Soka powiedział, rozumiem, jest zamknięty. Czekamy na finalne już zmiany w części tekstowej. Oczywiście monitorujemy tę sprawę do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Ryszarda Gieracha. Ponieważ ja byłem też na tej samej komisji, gdzie usłyszeliśmy po raz pierwszy, potwierdzam słowa pana Krzysztofa, że on pierwszy się zapytał o tą sprawę wyjazdu, ale też muszę potwierdzić słowa pana Artura, bo pan Artur powiedział, jesteśmy wszyscy przedstawiciele poszczególnych klubów. I on nie kierował do mnie jako przedstawiciela klubu jakiegokolwiek stwierdzenia, czy ja pojadę lub kogoś wyznaczymy. My przyjęliśmy to do tego, że jeżeli stwierdzono, jesteśmy przedstawicielami, to kluby powinny się tym zainteresować. I myśmy się zainteresowali. Także nie było specjalnych zaproszeń, jakby imiennych do poszczególnych ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Wyczerpaliśmy chyba zestaw wystąpień i sprostowań do wystąpień. Pan burmistrz Szumiec chciałby zabrać głos. Aha, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Chciałbym się ustosunkować tutaj do wypowiedzi mojego kolegi klubowego Przemka Kurala, że muszę, Przemku, powiedzieć, że wcale nie odkryłeś Ameryki. Proponując ustawienie takich pojemników, tylko no, trzeba pójść troszeczkę dalej i zastanowić się, czy w ogóle związek może postawić takie pojemniki. Jeśli tak, to jakie? I uzyskać odpowiednie dokumenty na ustawienie takich pojemników. Natomiast to, co powiedziałem na tej burzliwej sesji w sprawie tekstyliów, że związek, który sprawuje całą gospodarkę, organizuje całą gospodarkę odpadową, nie zostawi mieszkańców zarówno miasta Lubartów, jak i poszczególnych gmin członkowskich bez zainteresowania i bez zbiórki tych odpadów, bo tekstylia dzisiaj są odpadami. Zupełnie zmienia się definicja tekstyliów. Inaczej musi wyglądać zbiórka, muszą być odpowiednie na to dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Też chcę poinformować, że jesteśmy na etapie jako związek w tej chwili już opracowania harmonogramów i niedługo również poprosimy wszystkie media lokalne działające na terenie miasta, jak również i gmin, żeby udzielili informacji, kiedy takie materiały będziemy zbierać i w jakich punktach naszego miasta. Na dzień dzisiejszy już z panią naczelnik żeśmy ustalili, będzie to w 5 punktach naszego miasta. Myślę, że zupełnie wystarczająca ilość tych punktów. Jeśli nie, no to zobaczymy. Będziemy zwiększać, jeśli będą takie potrzeby. Także proszę się nie martwić. Na pewno ta gospodarka i zbiórka tekstyliów będzie przeprowadzona zgodnie z literą prawa i mieszkańcy będą, jak również państwo, zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo i nie widzę kolejnych zgłaszających się do głosu, do zabrania głosu. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 11. Zamknięcie obrad. Dziękuję państwu bardzo. Dobrej nocy życzę.